W grudniu 1941 roku Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Ta wojna trwała aż 16 lat i nikt nie oddał w jej trakcie ani jednego strzału. Dlaczego dobrzy przyjaciele stali się wrogami? I jak to możliwe, że ta wojna tylko umocniła polsko-japońskie więzi? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Dochodziło południe 8 lutego 1957 roku. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku spotkali się wiceminister spraw zagranicznych PRL Józef Winiewicz i ambasador Japonii przy ONZ Toshikazu Kase. Po przywitaniu się i odbyciu krótkiej rozmowy nastąpiła uroczysta chwila. Obaj dyplomaci złożyli podpisy pod przygotowanym wcześniej i zaakceptowanym przez obie strony porozumieniem o wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Polską Rzeczpospolitą Ludową. W ten właśnie sposób zakończyła się trwająca 16 lat wojna pomiędzy Polską a Japonią. Polska była drugim komunistycznym krajem, z którym Japonia po zakończeniu II wojny światowej wznowiła stosunki dyplomatyczne. Całe to spotkanie nie wzbudziło jednak większego zainteresowania amerykańskiej prasy. Za to w Japonii odnotowały je prawie wszystkie dzienniki, wyrażając przy tym radość z tego faktu. I wszystkie z nich podkreślały, że oba kraje łączy długoletnia przyjaźń, sięgająca czasów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Trwająca 16 lat wojna pomiędzy obydwoma krajami była jedną z najdziwniejszych wojen. Do końca nie było nawet jasne, dlaczego ją 11 grudnia 1941 roku wypowiedzieliśmy Japończykom, skoro zawsze mieliśmy z nimi przyjazne relacje. Ale być może jej wypowiedzenie przez stronę polską nastąpiło dlatego, że premier Sikorski przygotowywał się wówczas do swojej drugiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Te ostatnie zaledwie 4 dni wcześniej zostały zaatakowane przez Japończyków w bazie w Pearl Harbor. Być może premier Sikorski zrobił to nie tylko w geście solidarności z Amerykanami, ale także po to, aby zyskać lepszą pozycję do rozmów z amerykańskim prezydentem, na poparciu którego mu wówczas zależało. W każdym razie premier Japonii Hideki Tojo decyzję polskiego rządu o wypowiedzeniu Japonii wojny skomentował tak: wyzwania Polaków nie przyjmujemy. Polacy wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii, a biją się o swoją wolność. Ale ta wojna była dziwną wojną również dlatego, że obie strony nie prowadziły wobec siebie żadnych działań militarnych i nie wysyłały przeciwko sobie żadnych żołnierzy. Jedynym Polakiem, który wziął czynny udział w walkach z Japończykami, był znany pilot Witold Urbanowicz, który po zakończeniu bitwy o Anglię latał w 14. amerykańskiej flocie powietrznej, która stacjonowała wówczas w Chinach. Nic natomiast nie wiadomo o tym, aby jakiś Japończyk walczył w czasie II wojny światowej z Polakami. Obie strony zawsze uważały się za dobrych przyjaciół i obie strony wypowiedzianą wojnę traktowały jako uciążliwą konieczność.
Dlaczego tak było? Dlaczego Polacy i Japończycy, uważając siebie nawzajem za przyjaciół przez 16 lat, byli w stanie wojny? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość, wielu polskich polityków bywało w Japonii, szukając tam poparcia dla sprawy polskiej. Wystarczy wspomnieć tylko o Józefie Piłsudskim i Romanie Dmowskim, ojcach naszej niepodległości. Gdy w 1917 roku w Rosji wybuchła bolszewicka rewolucja, Japończycy liczyli na to, że znajdą w Europie sojuszników do zwalczania bolszewickich wpływów. Odrodzona Polska wydawała im się dobrym kandydatem na takiego sojusznika. Ale dopiero po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej doszło do formalnego nawiązania stosunków pomiędzy Polską i Japonią. W rezultacie tego w 1921 roku zostało uruchomione poselstwo japońskie w Warszawie i poselstwo polskie w Tokio. Jeszcze zanim do tego doszło, do Warszawy przybył pułkownik Yamazaki Masataka, aby obserwować toczącą się wtedy wojnę z bolszewikami. Będąc w polskim sztabie generalnym, Masataka był świadkiem bitwy warszawskiej. Miał nawet osobiście wziąć udział w walkach z bolszewikami pod Radzyminem. Największe wrażenie zrobiło na nim jednak to, że Polacy potrafili złamać sowieckie szyfry i zyskać strategiczną przewagę. Mało tego, w 1923 roku Masataka postanowił ściągnąć do Japonii autora tego sukcesu, pułkownika Jana Kowalewskiego, aby ten szkolił kryptologów japońskiej armii cesarskiej. Potem stało się już praktyką, że japońscy specjaliści od łamania szyfrów przyjeżdżali do Polski na praktyki w tym zakresie. To zapoczątkowało bliską współpracę wywiadów wojskowych obu krajów. W ramach tej współpracy oba wywiady wymieniały się informacjami na temat Armii Czerwonej i panującej w Związku Sowieckim sytuacji. W 1925 roku do Japonii udał się pułkownik Wacław Jędrzejewicz, który miał objąć tam stanowisko polskiego attaché wojskowego. Jędrzejewicz przed wyjazdem spotkał się z marszałkiem Piłsudskim, który doradził mu, aby zabrał do Japonii ordery Virtuti Militari. I Jędrzejewicz zrobił dokładnie tak, jak zalecał mu marszałek Piłsudski. Jędrzejewicz nawiązał wiele cennych kontaktów w japońskim sztabie generalnym. Regularnie też brał udział w spotkaniach z oficerami japońskiego wywiadu, z którymi analizował informacje na temat bolszewickiej Rosji. Odbył też wiele podróży do Mandżurii, krainy położonej na północno-wschodnich rubieżach Chin, która była wtedy zarządzana przez wspieranego przez Japończyków marszałka Zhanga Zulina. Mieszkało tam wielu Polaków, którzy osiedlili się tam podczas budowy tzw. kolei wschodniochińskiej, a także wielu białych Rosjan, którzy uciekli przed czerwoną bolszewicką rewolucją. Jak można się domyślać z pisanego przez Jędrzejewicza pamiętnika, wielu z nich zostało współpracownikami polskiego wywiadu i dostarczało mu informacji na temat aktywności Armii Czerwonej w tym rejonie. Po zamachu majowym Piłsudskiego Jędrzejewicz został kierownikiem polskiego poselstwa w Tokio, ponieważ dotychczasowy jego szef, poseł Stanisław Patek, został odwołany do kraju. Mając w pamięci radę marszałka Piłsudskiego, Jędrzejewicz zaczął szukać w japońskiej armii kandydatów do Virtuti Militari wśród weteranów wojny z Rosją z lat 1904-1905. Ale nie było to łatwe zadanie. Na szczęście z tego kłopotu wybawiło go japońskie wojskowe biuro historyczne, które wytypowało spośród weteranów 51 kandydatów do polskiego orderu.
Ostatecznie 28 marca 1928 roku do tokijskiego hotelu Imperial przybyło 51 wytypowanych weteranów rosyjsko-japońskiej wojny na czele z marszałkiem Yasukatą Oku. W uroczystości tej wziął również udział japoński premier Tanaka Gichi, który wzniósł nawet toast za marszałka Piłsudskiego. Kilka miesięcy później Jędrzejewicz został jednak odwołany z placówki w Tokio i powrócił do kraju. Wracającego do kraju Jędrzejewicza Japończycy uhonorowali orderem komandorskim Wielkiego Skarbu i samurajskim mieczem. Było to wyjątkowe wyróżnienie, którym wcześniej nikt jeszcze z cudzoziemców nie został w Japonii uhonorowany. Tymczasem Jędrzejewicza zastąpił pułkownik Henryk Reichmann, który we wrześniu 1939 roku zasłużył się Polsce, kierując operacją wywiezienia z kraju naszego złota, aby nie wpadło ono w ręce Niemców. Lata 30. były kolejnym krokiem w umacnianiu polsko-japońskiej przyjaźni. Dla Polski było to szczególnie ważne, ponieważ na europejskim horyzoncie zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki nadchodzącej wojny. Zakładano, że jeśli do niej dojdzie, to będąca członkiem paktu antykominternowskiego Japonia zostanie naszym mediatorem. Oba kraje na pewno zbliżało ich antysowieckie nastawienie. Zresztą strona polska prowadziła wtedy tak zwaną akcję prometejską, której celem miało być doprowadzenie do rozpadu Związku Sowieckiego na szereg państw narodowych. Japonia, dysponująca potrzebną na tę operację kwotą, stała się dla nas naturalnym sojusznikiem, ponieważ ona również dążyła do rozbicia Związku Sowieckiego. Japoński wywiad już wcześniej nawiązał kontakty ze środowiskiem białych Rosjan we Francji. W 1935 roku w Paryżu pojawił się nawet wysłannik japońskiego wywiadu z kwotą prawie 50 000 marek, które to pieniądze miały zostać przeznaczone na działalność wywiadowczą. Ale francuscy biali Rosjanie sprzeniewierzyli te pieniądze. Po tym doświadczeniu strona japońska wyasygnowała kolejne środki, przekazując je już bezpośrednio stronie polskiej na prowadzoną operację. Innym przejawem coraz bliższych polsko-japońskich relacji było podniesienie rangi placówek dyplomatycznych w obu krajach. Oba poselstwa polskie w Tokio i japońskie w Warszawie zostały wtedy ambasadami. Pierwszym polskim ambasadorem w Japonii został Tadeusz Romer, który w czasie swojego urzędowania założył Polskie Biuro Prasowe. W drugiej połowie lat 30. Japończycy podjęli działania, aby włączyć Polskę do paktu antykominternowskiego skierowanego przeciwko międzynarodówce komunistycznej. Ale strona polska nie zdecydowała się zostać jego sygnatariuszem z uwagi na członkostwo w nim hitlerowskiej III Rzeszy. Japończycy działali też w kierunku poprawy polsko-niemieckich stosunków, ale i te starania nie przyniosły oczekiwanego przez nich rezultatu. Potem otrzymali kolejny cios od Hitlera, gdy ten doprowadził do podpisania z Sowietami układu Ribbentrop-Mołotow. Wybuch II wojny światowej nie wpłynął na pogorszenie się polsko-japońskich relacji. Wywiady polski i japoński nadal ze sobą blisko współpracowały, zwłaszcza na kierunku sowieckim. Doraźnie strona polska korzystała również z pomocy strony japońskiej w wydobyciu ważnych ludzi z okupowanego przez Niemców kraju. Japończycy robili też wiele, aby ocalić polskich Żydów. Dzięki pomocy japońskiego wicekonsula w Kownie Tsunę Sugihary uratowanych zostało co najmniej 6 000 Polaków i polskich Żydów. Niejednokrotnie w ich przerzut na zachód zaangażowana była także polska ambasada w Tokio, która działała
do końca 1941 roku. Jak już wspomnieliśmy, dopiero po ataku Japończyków na bazę w Pearl Harbor doszło do oficjalnego zerwania polsko-japońskich stosunków i wypowiedzenia przez stronę polską wojny. Ale pomimo tego nadal istniały przyjazne relacje pomiędzy stronami i obie z nich nie wiedziały, dlaczego są w stanie wojny. Przywrócenie oficjalnych polsko-japońskich stosunków w lutym 1957 roku odbyło się z inicjatywy strony japońskiej. Japonia usiłowała wówczas wyjść z izolacji na arenie międzynarodowej, w jakiej znajdowała się od zakończenia wojny. Przywrócenie stosunków dyplomatycznych z Polską wydawało się dla niej dość łatwym zadaniem. W końcu Polska, nawet gdy została wrogiem Japonii, zrywając z nią oficjalne stosunki, była uważana przez nią za przyjaznego wroga. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.